Kazimierz Pułaski, legenda Konfederacji Barskiej, bohater walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych, nazywany tam ojcem amerykańskiej kawalerii. Dziś w Polsce niemalże zapomniany. Czas przywrócić o nim pamięć. Kazimierz przyszedł na świat prawdopodobnie 4 marca 1745 roku w rodzinie polskiego szlachcica Józefa Pułaskiego. Jego ojcem chrzestnym został Stanisław Poniatowski, ojciec ostatniego króla Polski. Dzieciństwo spędził w Warce, by potem kształcić się w elitarnym konwikcie księży Teatynów w Warszawie. Choć nauczył się tam języka francuskiego i nabył dobrych manier, to nie zwieńczył swej edukacji dyplomem. W wieku 17 lat wyjechał na daleką północ do Kurlandii, by służyć u księcia Karola Chrystiana Wettyna. Jednak już wtedy Rzeczpospolita zaczynała zmierzać ku przepaści. Rosja coraz mocniej interweniuje w jej wewnętrzne sprawy. Wojska rosyjskie oblegają Mitawę, stolicę księstwa. Książę zostaje zmuszony do ucieczki z zamku. Kazimierz po powrocie otrzymuje od ojca wieść ze Zulince na Podolu, a w 1764 roku wraz z rodziną poparł elekcję Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nowo wybrany król wprowadza szereg reform, czemu sprzeciwia się Rosja. Z inicjatywy ambasadora Rosji w Polsce, Mikołaja Repnina, dochodzi do zawiązania Konfederacji Radomskiej, a później zwołania Sejmu zwanego Repninowskim. Działania te miały na celu zatrzymanie reform Rzeczypospolitej i pozwolenie na jej dalszy rozkład, a w konsekwencji upadek. Część szlachty, widząc wlewające się do kraju wojska rosyjskie oraz uległego wobec Rosji króla i jego reformy, mające na celu ograniczenie wolności szlachty oraz poszerzenie praw dla innowierców, stanowczo nie zgadza się na taki stan rzeczy. Dlatego też w miejscowości Bar na Podolu 29 lutego roku pańskiego 1768 katolicka szlachta zawiązuje konfederację. Sprzymierzeni pod hasłem wiara i wolność przyrzekają stawić zbrojny opór okupantowi. Wśród nich znajdzie się również Kazimierz Pułaski. Pułaski zajmował się przygotowywaniem oddziałów na Podolu i Wołyniu. Po zawiązaniu związku zbrojnego otrzymał stopień pułkownika oraz dowództwo nad 4. chorągwią w pułku pod znakiem Krzyża Świętego. Wówczas sławił się m.in. obroną Starokonstantynowa. Pod koniec maja zajął obwarowany klasztor karmelitów w Berdyczowie, który pod dowództwem Kazimierza bronił się przez 2 tygodnie przed przeważającymi wojskami rosyjskimi. Ostatecznie Pułaski trafia do niewoli, z której zostaje wypuszczony po złożeniu przyrzeczenia o wycofaniu się z Konfederacji Barskiej i zaniechaniu działań zbrojnych. Pułaski skłamał, po czym w manifestie dodał: „Będę walczył do ostatniej kropli krwi”. Pułaski trafia na Podole, gdzie zaciekle broni okopów Świętej Trójcy. Mimo młodego wieku stale angażuje się w sprawy powstania. Śle listy do Hana Tatarskiego, konsula francuskiego, a konfederatów odwiedza pasza Chocimski. Pod Barwinkiem Kazimierz organizuje jeden z największych obozów Konfederacji Barskiej, gdzie wydaje również swój uniwersał, wzywający szlachtę Podkarpacia do walki o ojczyznę. W czerwcu 1769 roku Pułaski i jego oddziały ruszyły na Litwę. Po drodze budzili do walki kolejne obszary. Wyprawa na Litwę przyniosła fundusze na wojnę, nowych ludzi oraz rozsławiła imię Pułaskiego. Młody dowódca zasłynął w całej Polsce, a i nawet francuskie gazety pisały o jego sławnych ekspedycjach w kraju. Później sam cesarz chwalił Pułaskiego i zabiegał u niego o służbę zbrojną. Pułaski miał jednak własne problemy. Werbował ludzi, szkolił żołnierzy, prowadził własny obóz, przemiennie przegrywał i zwyciężał nad wrogiem. Spotykał się z licznymi pochwałami, ale również i z krytyką. Rosja nie pozostaje bierna. Naprzeciw Pułaskiemu ruszają rosyjskie oddziały pod dowództwem generała Iwana Derewicza. Kazimierz w tym czasie wraz z Michałem Walewskim rusza na Kraków, skąd później udaje się do Częstochowy. Wraz ze swoim towarzyszem dociera do Jasnej Góry, by tam stacjonować przez bliżej nieznany okres czasu. Dowództwo jednak zwierzchnictwo nad klasztorem oddał Michałowi Walewskiemu. I choć to nadal Pułaski władał twierdzą, to decyzja generalności bardzo go uraziła.
Wojska rosyjskie wówczas podchodzą coraz bliżej obozu. Zarządzone zostają przygotowania do obrony twierdzy, którym przewodniczy Kazimierz. Pułaski posiłkuje się radami instruktorów z Francji oraz Austrii, a także samego przeora klasztoru jasnogórskiego, pan Huncego Brzezińskiego. Do 14 stycznia 1770 roku Pułaski dzielnie odpierał wojska generała Drewicza, co przyniosło mu jeszcze większą sławę w kraju i za granicą. Później Pułaski wraz z innymi konfederatami podjął się wypraw na Lubelszczyznę, gdzie spotkał go polski historyk oraz świadek ówczesnej epoki Jędrzej Kitowicz, który po latach tak opisywał Pułaskiego. Był statury niskiej, chudorlawy, szczupły w sobie, mowy prędkiej i chodu takiego. Był wielce wstrzemięźliwy tak od pijaństwa, jak i od kobiet. Zabawy jego najmilsze były w czasie od nieprzyjaciela wolnym ćwiczyć się w strzelaniu z ręcznej broni, pasować się z kim tęgim, na koniu różnych sztuk dokazywać, a w karty grać po całych nocach. Nic go bardziej nie bawiło jak utarczki z Moskałami. W potyczkach zapominał o wszystkim i sam się najpierwej w największe niebezpieczeństwo narażał, dlatego też często przegrywał. Wśród konfederatów rodzi się plan ofensywy na stolicę, którego częścią miał być szalony pomysł porwania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Plan zostaje wdrożony. Pułaski rusza spod Częstochowy w kierunku Warszawy. Już 4 listopada 1771 roku przejeżdżający karetą król znika. Spiskowcy zaś rozdzielają się. Jeden z porywaczy, Jan Kuźma, miał dotrzeć z królem do młyna pod Marymontem i tam go uwięzić. Jednak z niewiadomych przyczyn król ostatecznie uciekł. Plan kończy się niepowodzeniem, a król nie odpuszcza sprawcom. Część skazuje na śmierć, a reszta konfederatów pod carskim batem szeregami zapełnia szlak ku Syberii. Konfederacja barska upada. Pułaski również został skazany, dlatego musiał opuścić upadający już kraj. Z powodu wyroku żaden kraj w Europie nie chce przyjąć zbiega. Pułaski trafia na Śląsk, później do Drezna, Francji, Turcji i ponownie do Francji. Pułaski poznał wówczas francuskiego generała Marie-Josepha de Lafayette, który zaangażowany był wówczas w wojnę o niepodległość Stanów Zjednoczonych. De Lafayette w liście do Benjamina Franklina tak pisał o Pułaskim. Hrabia Pułaski z Polski, oficer znany w całej Europie z odwagi i walki o wolność swojego kraju z przeważającymi siłami Rosji, Austrii i Prus, może być bardzo użyteczny w naszej służbie. Pułaski opuszcza stary kontynent, by już nigdy do niego nie wrócić. Do Ameryki dopływa 23 lipca 1777 roku, przybijając do portu w Marblehead. Trzon armii rebeliantów stanowiła wówczas piechota. To właśnie Kazimierzowi powierzono misję stworzenia kawalerii. W bitwie nad rzeką Brandywine Pułaski wsławił się ocaleniem życia przyszłemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych Jerzemu Waszyngtonowi. Po bitwie Pułaski uzyskał nominację na generała brygady oraz dowództwo nad całą kawalerią. W bitwie pod Germantown Pułaski osłaniał odwrót armii amerykańskiej, po czym odniósł wspólne zwycięstwo z generałem Antony Wayne'em pod Haddonfield. Generał Wayne tak później pisał o Pułaskim. Pułaski zachował się odważnie i doskonale wykorzystał swą kawalerię. Bez jego udziału zwycięstwo w tej bitwie byłoby niemożliwe. Pułaski jednak złożył dymisję z dowództwa nad kawalerią, by rozpocząć formowanie nowego legionu. Kongres aprobuje i tak właśnie 28 marca 1778 roku powstaje Legion Pułaskiego. W skład wchodziło 68 kawalerzystów uzbrojonych w lance oraz 200 piechurów. Do zadań legionu należało prowadzenie zwiadów, zasadzek oraz różnych operacji poprzez zaskoczenie. Wśród żołnierzy legionu byli Polacy, Amerykanie, Francuzi czy nawet Niemcy i Irlandczycy. W październiku 1778 roku Legion Pułaskiego odniósł poważne straty pod Egg Harbor, po czym został skierowany przez kongres do południowej Karoliny, skąd wyruszył do Charleston. Pułaski zaciekle bronił miasta i ostatecznie zmusił Anglików do wycofania się w kierunku Savannah. Anglicy zajmują miasto. Rozpoczęło się obleżenie Savannah w celu wyrwania go z rąk Brytyjczyków. Amerykanie rozpoczęli od podkopów pod poszczególne fortyfikacje. Przychodzi czas na szturm. Pułaski leci na czele armii, po czym zostaje śmiertelnie trafiony i nieprzytomny trafia na statek w drodze do Charleston, gdzie jeszcze na pokładzie statku 11 października 1779 roku umiera.